Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. W dzisiejszym wideo chciałbym zaprezentować Wam różnicę pomiędzy uzbrojeniem burzy generacji S1 a uzbrojeniem burzy generacji S2, a właściwie to porównać w walce efekty zestawów dla tych generacji. Właśnie o to pytaliście w wiadomościach prywatnych, ale dopiero dzisiaj udało mi się zakupić na aukcjach odpowiednie uzbrojenie burzy, by pokazać Wam w raportach różnicę pomiędzy tymi zestawami, jeśli chodzi o wymianę ich na bohaterach łowców. Oczywiście nie jest możliwe to, by udało się dobrać dokładnie takie same statystyki na wszystkich elementach obu tych zestawów, ale mam nadzieję, że są one na tyle zbliżone do siebie, byście mogli wyciągnąć dla siebie odpowiednie wnioski. Jeśli chodzi o elementy zestawu uzbrojenia burzy generacji S2, będą to znaki świadomości poziomu trzeciego, które to zwiększają obrażenia od umiejętności o 4,5%, a że będą one używane na bohaterach stylu żółtego, dodatkowe wzmocnienia nie będą aktywowane. Natomiast jeśli chodzi o elementy zestawu uzbrojenia burzy generacji S1, będą to znaki siły poziomu czwartego oraz poziomu trzeciego, które zapewniają również obrażenia od umiejętności odpowiednio o 4,55% oraz o 3,9%. Natomiast jeśli chodzi o wzmocnienia, jakie dają efekty zestawów, to zestaw S1 zapewnia nam zwiększanie ostatecznych obrażeń bohaterów o 10% oraz zmniejszanie premii do obrażeń bohaterów oraz zmniejszanie redukcji otrzymywanych obrażeń przeciwko kontrującemu nas stylowi walki. Natomiast efekt zestawu generacji S2 zapewnia nam również zwiększanie ostatecznych obrażeń bohaterów o 10%, redukcję obrażeń wrogiego behemota o 10% i zmniejszanie obrażeń wrogich samolotów również o 10%. A więc sprawdźmy sobie, jak w walce wyglądają efekty zestawów zarówno S1, jak i S2. W pierwszej walce z użyciem zestawu generacji S1 padł remis i straciliśmy z przeciwnikiem po 500 tysięcy żołnierzy. Natomiast same umiejętności uzbrojenia burzy zadały odpowiednio 38 119 oraz 32 549 punktów w kategorii zabójstw. Podbieńmy sobie teraz zestawy uzbrojenia burzy generacji S1 na elementy generacji S2 i sprawdźmy sobie, jak teraz będzie wyglądała walka z tym samym przeciwnikiem przy użyciu oczywiście tych samych parametrów wejściowych. Tym razem w wygranej walce straciliśmy 378 422 żołnierzy, a same umiejętności zestawu uzbrojenia burzy generacji S2 dały wyniki na poziomie 42 000 punktów w kategorii zabójstw. A więc, jak sami możecie zauważyć, różnica w walce okazała się dużo skuteczniejsza przy użyciu zestawu uzbrojenia burzy generacji S2. Więc każdy z Was powinien się zastanowić, czy nie warto poszukać na aukcjach uzbrojenia burzy generacji S2 i skompletować ich zestaw. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.